Siemka, ja jestem Adacho i dzisiejszy quiz to będzie prawdziwa gratka. To będzie prawdziwy test na fana Dragon Balla. Chcę z góry przeprosić tego jednego widza, który ostatnio był na live'ie i powiedział mi, że jestem łysą pałą i żebym nagrał z nim film, bo on się zna na Dragon Ballu, a ja mu powiedziałem tak, to w takim razie kto był ojcem Gohana? No i mój moderator Rafał niestety nie pozwolił mu odpowiedzieć, bo dał mu wyciszenie na 5 minut, no i ja się nigdy nie dowiedziałem, kto jest ojcem Gohana. A to było pytanie, które wymyśliłem na poczekaniu i było podchwytliwe, bo gdyby gość powiedział Goku, to bym powiedział, chodziło o dziadka Gohana, a nie wiemy, jak nazywał się ojciec dziadka Gohana. A gdyby powiedział, nie wiadomo, jak nazywa się ojciec dziadka Gohana, to ja bym powiedział, chodziło o syna Goku, więc chuja się znasz. Niestety mój troll spalił na panewce, ale dzisiaj będziemy się zajmować pytaniami nieco bardziej trudnymi, bo jest to temat nieco bardziej skomplikowany, a mianowicie, jak dobrze znasz różnicę między mangą a anime w Dragon Ball? Quiz przygotował mój widz Siwy, nie chcę nazywać się ekspertem, bo ekspertem absolutnie nie jestem, natomiast na temat różnic między mangą a anime nagrałem 2 materiały, tylko że to były materiały na temat Dragon Ball Super, a tutaj widzę, że zaczynamy od klasycznego Dragon Balla, także jest tutaj miejsce na jakieś porażki. Siwemu dziękuję, chcę wam jeszcze pokazać w ogóle, że jesteśmy na stronie samequizy.pl, jest to strona wybitna, wy tego nie widzicie, ale obok wyskoczył mi artykuł, jak miauczą koty w innych językach. Miał. To jest chyba po polsku. O. A, chodzi o to, że... Okej, dobra. Nie będziemy się dzisiaj tym zajmować, chociaż myślę, że ten quiz zrobię sobie w wolnej chwili na tak zwanym off-screenie. Mimo wszystko, zanim przejdziemy, chcę wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Tradycyjnie w opisie mojego filmu znajdziecie linki do strony eneba.com, ale to nie wszystko, ponieważ od czwartku do poniedziałku trwa przedłużony weekend. Tak jak w normalnym świecie weekend trwa 2 dni, na Enebie weekend trwa 5 dni, a 2 dni nie trwa. Od każdego czwartku do następnego poniedziałku, czyli na przykład od 16 do 20 października, macie jeden nowy kod zniżkowy na 8% zniżki na gry, subskrypcje, karty podarunkowe, DLC, punkty do gier. W przypadku 16 października kod to OCT Week 3, czyli October Week 3 w skrócie. Następny czwartek no to będzie October Week 4, October Week 5, jeśli chodzi o 30 października. Także korzystajcie z tych kodów zniżkowych, linki do Eneby znajdziecie w opisie. Jeszcze wam będę w październiku o tym przypominał, ale póki co wracamy do quizu, moi drodzy. Pierwsze pytanie rozgrzewkowe, przynajmniej takie potraktuję. Na początek coś prostego. Co jako pierwsze pokazywało historię całego Muszę jeszcze poprawić wąsa. Ten wąs niejednym quizem trząsł. Historię całego Dragon Balla klasycznego oraz Z. Anime Dragon Ball czy manga Dragon Ball? Co jako pierwsze pokazywało? Najpierw manga, potem anime. Najpierw anime, potem manga wychodziło w tym samym czasie? Nie. Najpierw manga była górą, ale potem anime wyprzedziło. Oczywiście odpowiedź numer 1. Najpierw manga, potem anime. Jeśli byłoby na przykład, że na początku wychodziło anime, a potem manga wyprzedziła, to może ktoś by się na to nabrał, bo tak było w przypadku Dragon Balla Super. O właśnie! Co w przypadku Dragon Balla Super? Najpierw anime, potem dopiero manga. Najpierw manga, potem anime. Najpierw wychodziło anime, potem manga dogoniła, a w końcu wyprzedziła. Tak! Tak właśnie było. Widzę, że Siwy się tutaj przygotował. Siwy tutaj nie przebierał w środkach. Filery są ekskluzywne dla anime, mangi. Występują tu i tu, jednak w anime jest ich odrobinę więcej. Filery? Filery są ekskluzywne dla anime, bo nawet nie muszę tłumaczyć. Siwy się wszystkim zajął. Które wydarzenia są Dobra, nie będę jeszcze wieszał na Siwym psów. Być może jest tutaj jakaś opcja biorąca pod uwagę ostatnie wypowiedzi Toyotaro. Z mangi. Anime, jeśli coś zmieni, to jest to traktowane jako alternatywna historia, nie drugi kanon. Albo na odwrót, anime to kanon, a manga... Oba są kanonami, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Anime i manga pokazują dokładnie to samo scena w scenę, więc to nie ma znaczenia. Okej, oba są kanonami. Chociaż ja bym powiedział inaczej. Nic nie jest kanonem. To jest takie nihilistyczne podejście. Nic nie jest kanonem. Chociaż nie, no nie można powiedzieć, że nic, no bo to by też zakładało, że prawdziwy Dragon Ball, ten pierwszy rysowany przez Toriyamę, to też nie był kanon. Ale no chodzi o to, że raczej nie ma kanonu. Tak bym powiedział, nie? Każdy kanon może ustalić sobie sam. Co według was jest kanonem? Czy dla was Dragon Ball skończył się wraz z końcem mangi? Czy traktujecie Dragon Ball Super jako kanon, jako kontynuację?
Dragon Balla Z, a na przykład GT nie bierzecie pod uwagę, a może GT właśnie bierzecie pod uwagę, a może bierzecie pod uwagę wszystko, czy może Daima według was też jest kanonem? Jak to widzicie? Jestem ciekaw waszego zdania, może potem przeprowadzę test, nie wiem, nagram na ten temat odcinek, a może nie, ale chcę posłuchać waszego zdania. Co pokazuje historię z większą ilością szczegółów i zapychaczy? No rzecz jasna anime, bo po prostu ma więcej czasu. Antenowego, że tak powiem, nie? No jakby akcja dzieje się wolniej w anime. Manga Dragon Ball jest podzielona na serie. Nie bierzemy pod uwagę żadnych Super Dragon Ball Heroes, ani jakichś niekanonicznych historii. Aha, manga Dragon Ball. Czekaj, co? Manga Dragon Ball jest podzielona na serię. No manga Dragon Ball jest, chodzi o to, jakie serie są w mandze Dragon Ball, no to Dragon Ball i Dragon Ball Z. Chyba że chodzi tutaj siwemu o to, która z tych serii anime doczekała się mangi. Dragon Ball Super sezon 2. A w mordę chcesz? No dobra, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Aha, o to mu chodzi. Okej, źle zrozumiałem pytanie w takim razie. Czyli chodzi o to, jak nazywają się mangi. Manga Dragon Ball jest podzielona na serię. Okej, będę się kłócił, bo to źle skonstruowane pytanie. Ja to zrozumiałem w taki sposób, które serie anime zostały też przedstawione na łamach mangi. No wiadomo, że Dragon Ball Z też, no bo manga Dragon Ball to... Okej, wy wiecie, że ja wiem, tylko że źle zrozumiałem pytanie. Wy wiecie, że ja wiem, prawda? Wiecie, że ja wiem. Przecież wiem. O kurwa, co tu się dzieje? Patrzcie na ten quiz. Jakim rodzajem klocka jesteś? Jak reagujesz, kiedy coś nie idzie po twojej myśli? Wyparcie, to przed chwilą mieliście. Obrażam się na cały świat. Nie ma tutaj wyparcia. No dobra, jakie jest twoje ulubione jedzenie? Parówki. Dobra, ten quiz zostawiam sobie na później. Chyba, wiecie co, zapiszę go sobie do zakładek. Jakim rodzajem klocka jesteś? Jeśli chcecie, żebym wykonał ten quiz i podobne quizy na stronie samequizy.pl, bo to jest, powiem wam, content, to jest już content ratowniczy. Dragon Ball nie ma już 40 rok. Robię quizy, jakim klockiem jesteś na stronie samequizy.pl. Tym będę się zajmował na emeryturze. Dobra, idziemy dalej. Jakie serie są ekskluzywne dla anime? Czyli nie ma takich tytułów w mandze. No. Nie ma takich tytułów w mandze. No, ale ja już wiem, że będę miał złą odpowiedź. No nie może tutaj być Dragon Balla i Dragon Balla Super. GT i Daima nie doczekały się mangi. Daima nie doczekało się mangi, ale GT też, więc no patrzcie. Jemu chodzi o to. Siwemu chodzi o to, że... Ale to nie jest poprawna odpowiedź. No wiadomo, że to nawet nie jest poprawna odpowiedź, jeśli mielibyśmy brać pod uwagę w ogóle wydanie mangi, bo jest amerykańska manga, wydanie mangi, która nazywa się Dragon Ball Z. To jest jakby zachodnie wydanie, no nie? No bo Amerykańcy przez to właśnie kojarzą bardziej tytuł Dragon Ball Z niż Dragon Ball. Oni myślą, że Dragon Ball Z to jest w ogóle ten pierwszy tytuł. No okej, dobra. Czyli rozumiem, że chodzi o to, ale ja odpowiadam zgodnie ze swoim sumieniem. Chociaż no, jeśli założymy, że Dragon Ball Kai to Dragon Ball Z, to też było w mandze, więc Dragon Ball... No wiadomo, no. Ekskluzywny... Okej, dobra. Siwy, nie denerwuj mnie, Siwy, dobra? Siwy. Jakie sagi nie zostały zaadaptowane w mandze? Kanon. Słowo klucz, kanon. Saga Wskrzeszenia Frizy. Saga Broly'ego. Saga Wskrzeszenia Frizy oraz Saga Broly'ego. Saga Wskrzeszenia Frizy, a w zasadzie Saga Broly'ego, Saga Garlika Juniora oraz Saga Turnieju Wszechświatów. Saga Turnieju Wszechświatów? No ale Garlika Juniora też nie było. Saga Broly'ego nie została zaadaptowana. Inaczej, no... W całości nie została opowiedziana, ale dostaliśmy skrót wydarzeń. Więc czy nie została zaadaptowana w mandze? Saga Wskrzeszenia Frizy też została wspomniana. Ja bym powiedział, że Saga Wskrzeszenia... No dobra, ale był skrót, no to... Co masz na myśli mówiąc zaadaptowana? Opowiedziana w całości? Które z tych postaci są... Dobra, uspokój się, kurwa, uspokój się. To tylko quiz na stronie samequizy.pl. Zaraz sobie zrobię quiz, jakim rodzajem klocka jestem. Co byś wolał? To są oczywiste wybory. Co to jest? Wygrać 1 000 000 złotych, złamać Kebabowskiemu się nudzi. Które z tych postaci są ekskluzywne dla serii animowanych? Wszystkie serie. Wiecie, co się okazało? Właśnie, że ja się chuja znam na Dragon Ballu i ten gość, o którym wam mówiłem na początku filmu, ten, który mówił, że jestem łysą pałą i żebym nagrał z nim film, bo on się zna, chyba miał rację. Może ja mu w ogóle powinienem oddać kanał. No dobra. Niekanoniczne postacie tak zwane. Paikuhan Cooler dla serii animowanych. Wszystkie serie. Czy seria to film? Ribrianne była w mandze. Broly jest w mandze. Żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna. Dla serii animowanych. Film to nie jest seria. Ok? Więc Cooler nie jest... Chociaż Cooler był w GT.
Cooler był w GT, kiedy wylatywał z nieba, kiedy była saga Super 17. Więc był on w serii animowanej, więc był on w GT Pajku Hanbu w Zetce. To jest poprawna odpowiedź. O! Siwy! Pomyślałeś. Okej, jestem zadowolony, Siwy. Pomyślałeś tak jak ja, więc jestem zadowolony. Jakiego koloru jest Kamehameha? Niebieskiego, a jakiego XD? W anime niebieska, w mandze Dragon Ball żółta, jednak w mandze Dragon Ball Super niebieska. W anime niebieska, a w mandze jest to światło bez koloru. Ale jeszcze jest czerwona na przykład. Chociaż to jest 10-krotna, to chodzi tutaj o zwykłą Kamehameha. Może być w mandze żółta, jednak w mandze Dragon Ball Super niebieska. Chyba to jest poprawna odpowiedź, bo kojarzę, że jak było chociażby z Beam Struggle Gohana z Cellem, no to ta Kamehameha była żółta. No, dobrze myślałem. To jest scena Beam Struggle Cella z Gohanem. Oba promienie są żółte. Jakie sagi zostały opowiedziane w mandze, anime oraz w filmie kinowym? W zasadzie to Super Hero i Beerus, nie? Aha, anime, nie było anime. No to Sandland? Sandland. Battle of Gods. Resurrection of F nie zostało opowiedziane, chociaż... Chwila, moment. W mandze. Nie jest powiedziane, że w mandze Dragon Ball Super. Przecież Toyotaro narysował mangę promocyjną do Resurrection of F, tylko że ona nie została opowiedziana do końca, bo tam nie zostały zaspoilerowane nowe formy. Więc z jednej strony można powiedzieć, że to było w mandze, ale nie została opowiedziana do końca, więc idąc tokiem myślenia Siwego, nie było tego w mandze. Battle of Gods. Okej, w mandze została pominięta. Okej, ale zależy jakiej mandze. Okej. Która seria miała najwięcej różnic między mangą a anime? No Dragon Ball Super zdecydowanie. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. No to są rzeczy policzalne. Więc ja myślę, że Dragon Ball Super to są rzeczy policzalne. Dragon Ball Kai jest serią ekskluzywną dla anime. Jaką historię przedstawia ta seria i dlaczego powstała? Przedstawia wydarzenia z Dragon Balla Z, ale z modelami postaci z Dragon Ball Super i lepszej rozdzielczości. Aż chce mi się kichnąć na... Dziękuję, jeśli ktoś powiedział na zdrowie, albo napisał, albo pomyślał. Przedstawia wydarzenia z Dragon Ball Z, scena w scenę, jak to było w mandze, bez żadnych różnic. Powstał, ponieważ Dragon Ball Z miał prawa autorskie i trzeba było animować historię, nie, bez fillerów i lepszej rozdzielczości. No to tak, tam nie ma modeli postaci z Dragon Balla, chociaż no nie, no są, w openingu są modele yamamurskie, ale są też sceny, które są narysowane, powiedzmy od nowa. Zaznacz prawdziwe zdanie. Mamy tutaj Toyotaro. Toyotaro rysował mangę Dragon Ball, a teraz rysuje mangę... Nie. Toyotaro rysował mangę Dragon Ball Super. Rysuje. Co robi teraz? Nie wiem. Teraz to jest 21:38 w Japonii, więc on mówi pewnie o Yasumi. Czyli dobranoc. Toyotaro animował. Okej. Toyotaro jest odpowiedzialny tylko za animację. What? Rysuje mangę Dragon Ball Super, okej. Mangę DB Super wymyślał Toriyama, a Toyotaro rysował. To też nie jest prawda, bo wspólnie wymyślali. Yasagemoro to sam Toyotaro wymyślił. Jaki kolor włosów miała Bulma? To zależy, czy się stoi, czy się leży. W anime niebieskie, w mandze fioletowe. Pytamy o jaką mangę? O też Dragon Ball Super, bo tam w mandze miała niebieskie. W anime fioletowo-niebieskie, w mandze niebieskie. W anime niebieskie, w mandze Dragon Ball fioletowe, a w mandze Dragon Ball Super niebieskie. Tak właśnie było. Powiem wam, że kusi mnie ten quiz, jakim rodzajem klocka jesteś. Trunks w anime... Czekaj, prawdziwe zdanie. Chodzi o małego Trunksa. Trunks w anime Dragon Ball miał włosy fioletowe, a w mandze niebieskie. Nie, miał tutaj i tutaj w mandze Dragon Ball fiolet. W obu wersjach Dragon Balla ma włosy fioletowe. Chyba nie. W mandze Dragon Ball Super ma niebieskie, ale w anime Dragon Ball Super ma fioletowe. A w Zetce miał zawsze fioletowe. To jest prawda. To jest prawda. To jest prawda, on zawsze... Chociaż nie! Jeśli mówimy o serii anime, to tak, ale w filmie Super Hero, jako nastolatek, miał już niebieskie włosy. Nagrałem kiedyś na ten temat kokła. Odsyłam. Zobaczcie, wpiszcie sobie włosy Trunks Adacho i będziecie mieli filmik. Małpa i Grześ Króla Kai. Istnieją w anime, w mandze ich nie ma. Istnieją tu. W mandze nie było Grzesio. To prawda. F na czacie dla Grzesia. F na czacie dla Bardoka. Jaka forma transformacja nie została nigdy pokazana, nie istnieje w mandze? Blue Kaioken nie istnieje w mandze. Blue Evolve istnieje. Nie ma żadnej formy, która jest ekskluzywna dla anime. No Blue Kaioken. Tam był moment, w którym Goku nakładał te same, powiedzmy, cechy transformacji dla Kaiokena, ale nie używał Kaiokena. Jaka jest różnica między mangą a anime podczas zakończenia sagi Freezy? Frieza strzela
strzela w Goku promieniem, a gdy ten odlatuje po zakończonej walce. Frieza w mandze strzelił z 2 rąk? Nie. W mandze Goku odpowiedział na promień Kamehameha, a w anime żółtym promieniem energii. W anime Goku siłował się na promienie? Nie. Nie było żadnych różnic w tej scenie. Nie było żadnych różnic. Tam nie było Kahamemy. On uderzył go jedną ręką. Jaka jest różnica między anime podczas zakończenia sagi Cella, Fatherson Kamehameha? W mandze nie było widma Goku. Było, ten panel jest na całej stronie. W anime Cell użył 10-krotnie... Wow, Kaiokena? Nie. W anime Z-Fightersi także atakowali Cella, a w mandze tylko Vegeta. Chyba tak było! Myślę. Chyba tak było, że oni też próbowali? Klikam. Jest. Trunks podczas swojej sagi... O, właśnie tutaj mamy niemieckiego Trunksa. Podczas swojej sagi otrzymał wzmocnienie. Jak wyglądało to w mandze i anime? W mandze Trunks umiał leczyć, a w anime osiągnął Ikari. No tak. W mandze God? No nie, to Super Heroes. Pierwsza odpowiedź prawdziwa. Gdzie zobaczyliśmy dawno walkę Szampy i Birusa? W mandze, kiedy tam mieliśmy retrospekcję, jak tam się ganiali w chowanego, czy w Berka, czy coś tam. W anime była wspomniana, w mandze pokazana. Czy była w anime wspomniana? Tego absolutnie nie pamiętam, ale widzę, że 3 pozostałe odpowiedzi nie pasują. Goku Black osiągnął formę SSJ2. No tak naprawdę nie miał SSJ2. W mandze Okej, mamy ten panel, w którym Goku Black się transformuje, tyle że tutaj raczej Toyotaro narysował to w taki sposób, że ten podmuch powietrza podniósł jego kosmyk, no i wyładowania elektryczne też istnieją, ale jak zwrócicie uwagę na jego fryzurę, która nie jest dynamiczna, to widać, że tutaj mamy styl włosów zwykłego Super Saiyanina. No i potem jak już przestaje walczyć, to mamy jakby brak wyładowań i zwykłą fryzurę, taką samą jaką miał przed chwilą. Więc tutaj, no nie wiem, dla mnie to jest trochę kwestia sporna, chociaż, no bo tam nigdy nie padły słowa o Super Saiyaninie 2, padły za to słowa o Super Saiyanie, więc nawet jak tutaj się wzmacnia, kurde bele, to... No niby są te wyładowania. Szczerze mówiąc, nie wiem, zgłupiałem sam. Może tak było. No te wyładowania były bardzo ewidentne. Natomiast no, fryzura tutaj się nie zgadzała. Biorę to na siebie, w razie czego, jakbym źle odpowiedział. Jaka jest różnica w zakończeniu sagi Zamasu? No to akurat łatwe. W mandze powstało wielu nieśmiertelnych Zamasu zamiast nieba. Tak. Szczerze mówiąc, zaryzykuję i kliknę to, nie czytając innych odpowiedzi. Udało się. Vegeta SSJ nigdy nie został pokazany w serialu animowanym. To prawda. W mandze był w serialu animowanym. Okej, łatwe. Jaka jest różnica w osiągnięciu Ultra Instynktu przez Goka? W anime Goku się przemienił po nieudanej Genkidamie, a w mandze Genkidama trafiła Jirena. Nie było żadnej Genkidamy w mandze. W mandze nie było Genkidamy, a Goku się przetransformował, ponieważ aura Jirena go przytłumiła? Nie, no nie. W mandze Goku się przemienił po walce Roshiego z Jiranem. No tak. Jiran! Z kim walczyła Kefla na turnieju mocy? W anime z Goku, w mandze z Gohanem. W jakiej wersji turnieju mocy Piccolo z Gohanem stoczyli walkę z 2 Nameczanami z 6. Wszechświata? W jakiej wersji? W anime. A ubolewam nad tym, bo Saonel i Pirina to były ciekawe postacie z potencjałem, no ale turniej mocy w mandze nie dał sprawiedliwości wielu postaciom. Sprawiedliwość dla Chapila. Pamiętajcie o tym hashtagu. W jakiej wersji turnieju Toppo odpalił tryb Destruktora? W anime. O. Okej. Rozumiem, że to jakiś psztyczek w moją stronę, czy co? W jakiej wersji turnieju mocy Yardratanin z 2. Wszechświata odpadł szybciej? W obu wersjach odpadł, kiedy Kale się wkurzyła i nieświadomie go wyrzuciła. Nie, wydaje mi się, że w mandze go Frieza wyrzucił. Co było najpierw? Chyba w anime odpadł szybciej. W mandze odpadł szybciej. No okej, wiem, że walczył w anime z naszymi troszeczkę, ale myślałem, że to było po prostu jakby, że mniej czasu zostało do końca turnieju mocy. W ten sposób na to spojrzałem. W której wersji historii Gohan transformuje się w formę Ultimate, a w której jest to jego bazowa forma? What? Aha, okej. W anime jest to traktowane jak transformacja, w mandze Gohan jest w tym stanie na stałe. No, szczerze mówiąc, to w obu wersjach teraz Gohan ma Ultimate jako transforma... Okej. Jak to? W anime Gohan musi się w tę formę transformować, natomiast w mandze jest to jego bazowy stan. Ale w mandze Dragon Ball Super przecież on też się transformował w Ultimate. W mandze Dragon Ball Super w adaptacji Super Hero. Mamy Gohana, który przylatuje w bazowej formie. Tak średnio to widzicie, ale już nie będę wam tutaj tego zmieniał. Mamy Gohana, który jest Super Saiyaninem chwilę później. Gdzie to jest? O, tu jest Super Saiyaninem. A tutaj się transformuje i mamy Gohana Ultimate. Także mistrz! Jestem mistrzem! Wiesz o DB więcej niż sam Gok. Czytałeś mangę... o DB więcej niż sam Goku. Czytałeś mangę i oglądałeś anime. Teraz tylko czekasz na 2. sezon DBS.
Ale zostałem podsumowany. To prawda, trudno się nie zgodzić. Dajcie znać, jaki wy osiągnęliście wynik w tym quizie, chociaż nie jest to możliwe, ponieważ nie rozwiązywaliście go sami. Chyba. Napiszcie mi w takim razie, co według was jest kanonem. Co w waszej głowie jest kanonem. Jestem ciekaw. Także, dzięki wam za oglądanie. Proszę, zostawcie lajka. Jeśli wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Czekam na wasze komentarze. Życzę wam miłego, spokojnego dnia. Dziana.